kupiłbyś albo byś kupiła motocykl nowy z salonu lub też używany bez odbycia jazdy testowej? Bo ja wiem jedno, mimo tego, że nie zawsze z takiej opcji chcę skorzystać, to fajnie jest mieć taką możliwość. Na targach, które odbyły się kilka dni temu we Wrocławiu, oczywiście rozmawiałem z przedstawicielami różnych marek. I tak dla przykładu podszedłem do Ducati, gdzie obsługa była naprawdę na fajnym poziomie, miła obsługa. Jeśli chcecie się przejechać jakimś motocyklem przed zakupem i oczywiście jeśli mają demówkę, no to nie ma żadnego problemu, aby taką jazdę testową odbyć. Poszedłem naturalnie do Triumfa, gdzie obsługa według mnie była na super poziomie. Zresztą uważam, że Triumf miał najładniejsze stoisko na tych targach. Ze względu na to z pewnością, że ja kupiłem u nich motocykl, to podejście do mnie było też inne, ale myślę, że każdego obsługują bardzo podobnie do mnie. Podobnie było na stanowisku Harley'a, mimo tego, że obsługa, która tam się pojawiła na tych targach, nie była z Wrocławia, a była chyba z Katowic, ale z chęcią porozmawiali, zaprezentowali motocykle, było naprawdę bardzo w porządku. Przeszedłem się też do Hondy i tutaj niestety bardzo negatywne zaskoczenie. Po pierwsze, na ich stanowisku nie mogliśmy zobaczyć takich modeli jak CBR 650R czy CBR 600RR, co było dla mnie sporym szokiem. Był Hornet 1000, ten nowy, jednak był on odgrodzony, nie można było na tym motocyklu usiąść, tak naprawdę dobrze go dotknąć czy się mu przyjrzeć, co było dla mnie trochę dziwne, bo rozumiem, że Ducati wystawia swoje motocykle na takich piedestałach, jak zwał, tak zwał, no ale to są motocykle warte powyżej 100 000 i w ogóle się im nie dziwię. Jeśli śledzisz mój kanał, to wiesz, że w tym sezonie planuję zakup nowego motocykla, no i właśnie chciałem się też na targach umówić na jazdy testowe. Tak więc w Hondzie zapytałem, czy jest możliwość podjechania do salonu, obejrzenia na żywo CBR 650R albo CBR 600RR i odbyć jazdę próbną. Dowiedziałem się jednak, że Honda albo po prostu ten salon Hondy we Wrocławiu ma tak potężną sprzedaż, że tak naprawdę nie interesuje ich przygotowanie motocykla demo, którym będziecie mogli się przejechać przed zakupem. Nie mają ani CBR 650, ani 600 i nawet jeśli byście chcieli, to oni nie mają czasu ani chęci organizować dla Was takiego motocykla, żebyście mogli skorzystać z jazdy testowej. Mało tego, zapytałem, czy znają we Wrocławiu jakąś wypożyczalnię, gdzie możecie taki motocykl obejrzeć, gdzie możecie taki motocykl wziąć na jazdę testową. Pan mi w sumie niechętnie odpowiedział, że nawet się tym nie interesował, bo po co, skoro sprzedaż jest tak wysoka. I w ten oto sposób zarówno poziom obsługi, jaki zaprezentował Pan na tym stoisku, jak i brak możliwości odbycia jazdy testowej motocyklem, który potencjalnie chcecie kupić, zraził mnie na tyle, że stwierdziłem, że Hondę totalnie odpuszczam. I żeby nie było, że ja mam fioła, bo nie chodzi o to, że ja chcę się tym motocyklem przejechać i bez tego motocykla nie kupię. Jednak mówimy tutaj o takim ogólnym podejściu do klienta, bo ja rozumiem, że nie każdy salon musi mieć każdy model, który oferuje. Może być sytuacja na rynku, gdzie tych modeli jest mniej i po prostu nie oferują jazdy testowej. Tak jak ja na przykład chciałem odbyć jazdę testową Monsterem, z tego co wiem, to już Monster jest wycofywany z produkcji, no i nie ma motocykla typu demo, żeby można było się nim przejechać. Ja to totalnie rozumiem. Ostatnie motocykle na rynku chcą, żeby każdy motocykl był z przebiegiem fabrycznym w porządku. No ale tutaj w przypadku Hondy, oprócz tego, że nie mogliśmy zobaczyć wielu, myślę, ważnych dla nich motocykli, to dodatkowo nie możemy odbyć jazdy próbnej i jeszcze raz podkreślę, bardzo niemiła obsługa tego pana sprawiła, że dla mnie Honda w tym momencie jest przekreślona. Wracając jednak do głównego wątku tego materiału, zastanawiam się, jak to wygląda u Was. Czy dla Was jazda testowa motocyklem przed zakupem jest istotna? Czy korzystacie z tego? Czy macie inne podejście, kiedy kupujecie motocykl używany, a inne podejście, kiedy kupujecie motocykl nowy? Jestem bardzo ciekaw, fajnie gdyby wywiązała się dyskusja gdzieś tutaj w komentarzach, tak więc jeśli chcesz podzielić się swoim zdaniem, dział komentarzy jest dla Ciebie.